Ok, przed nami 1500 punktów Iron Handsów. Dzisiaj poprowadzę do bitwy Batalion oraz Vanguard. W skład armii wejdzie Phalos jako Warlord. Mamy również bibliotekarza wzmocnionego nowymi zabawkami z Fate and Fury. Apotekery, który zostaje mistrzem apotekarionu. Lieutenant. 10-osobowy oddział intercesorów wyposażonych w Stalker Bolt Rifle. 5-osobowy oddział intercesorów wyposażonych w odmianę Assault broni sierżant wyposażony w dodatkowego Powerfista oraz 5-osobowy oddział intercesorów standardowymi Bolt Riflami. Mamy również oddział eliminatorów wyposażonych w standardowe karabiny snajperskie, oddział skautów na motorach, czcigodnego dreadnoughta wyposażonego w 2 zestawy autokanonów, mimo że jest to zestaw, który przeszedł do legend, 3 interceptorów zwanych Jumpy Tooth z bolterkami, Invictor Warsuit wyposażony w ciężki flamer, Thunderfire Cannon oraz Storm Talon Gunship z wyrzutniami rakiet. Dokładnie 1500 punktów. Ok, mamy 1500 punktów pomiotu Zincha. Jest to batalion oraz Vanguard, na który składa się Warlord Demon Prince wraz z Impossible Rope'em. Szaman gra rolę Changelinga. Mamy Changecastera, oddział 30 Pink Horrorów, oddział 10 Blue Horrorów, oddział 10 Brim Horrorów oraz Burning Chariot oraz oddział 9 Płaszczek. Do tego dochodzi nam Lord of Change, który zostanie wyniesiony na Exalted One oraz Exalted Flamera i 2 oddziały po 6 zwykłych Flamerów. Dobrze, jak wspomniałem, Lord of Change będzie wyniesiony na większego. Zdecydowałem się rzucić kostką, żeby nadać mu 2 dodatkowe cechy. Pierwszą jest Architect of Deception, który daje -1 do hit rolli w strzelaniu dla przeciwnika na ten konkretny model. Drugą cechą jest Aura of Mutability, dający Feel No Pain na 6+, oraz leczy jednego straconego wounda na każdy zdany Feel No Pain, także nasza wrona będzie dość wyporna. Ok, jesteśmy po wystawieniu. Gramy dzisiaj misję Ambitious Search z Chapter Approved 2019. Mój przeciwnik wybierał rozstawienie i wybrał ten najmniej korzystny dla armii Alochenców, czyli wystawienie na ćwiartkach. 10-osobowy oddział Marinesów wysunięty na krawędź wystawienia w towarzystwie do bohaterów, eliminatorzy w budyneczku, za dużym budynkiem oddział skautów, kilku intercesorów w towarzystwie Dreadnoughta na drugiej flance, a daleko w głębi mojego wystawienia Thunderfire Cannon oraz Storm Talon Gunship. Tuż przy wystawieniu mojego przeciwnika Invictor Warsuit, 9 cali od krawędzi przeciwnika, który najwyraźniej przestraszył demony, bo wszystkie skupiły się w tym narożniku, poza bardzo dzielnym oddziałem Brimstone Horrorów oraz 2 oddziałami Flamerów, którzy czekają w Deep Strike'u. Ja również pozostawiłem w Deep Strike'u oddział Inceptorów, więc będę zaczynać, chyba że Mariusz przejmie inicjatywę. Masz kostkę? Demony spróbują przejąć inicjatywę. I niestety to im się nie udało, więc przed nami Iron Handsi, runda pierwsza.
Obiektywy dla Ironhandsów to Defend trójki, środek pola bitwy, gdzie znajdują się moi eliminatorzy, Behind Enemy Lines oraz sekretna karta. Mariusz wybrał na podwójną ilość punktów Behind Enemy Lines. Ok, jesteśmy po movemencie w pierwszej rundzie Ironhandsów. Cała ekipa złożona z dużego działu intercesorów oraz bohaterów wysunęła się do przodu. Skauci na motorach ukryli się tutaj za murkiem. Samolot wyleciał do przodu, aby mieć pole ostrzału na demony. Intercesorzy wysunęli się do przodu i będą mogli ostrzeliwać Brimstone horrory za murkiem. Biedne Brim. Dreadnought delikatnie przesunął się do przodu, a Invictor jest na granicy zasięgu swojego uzbrojenia do pink horrorów i na ekstremalnie dalekiej szarży. Iron Hands, Psychic Phase. Librarian, bibliotekarz, użyje Might of Heroes na oddział intercesorów przed sobą. Wyszło. Oraz Psychic Fortress na ten sam oddział. Również wyszło. Przed nami Shooting Phase. Invictor Warsuit strzelił wszystkimi swoimi broni poza Heavy Bolterem w oddział pinków, zadając 11 ran. Mamy 11 invuli na 4+. Ziup. Oraz 5 Feel No Painów z Changelinga. To jest jeden martwy ping. Ku mojemu zaskoczeniu. Ziup. Prócz tego Heavy Bolter zadał 2 rany w oddział płaszczek. Tak jest. Również są Feel No Painy na 4+. Invule. Invule, przepraszam. Oraz jeden Feel No Pain na 6. To jest ranna płaszczka. Następny w kolejności do strzelania Dreadnought będzie strzelał w Flamera na czariocie. Tak jest, Burning Chariot. Burning Chariot. 8 pestek trafiających na 2+ z przerzutem jedynek, ponieważ jesteśmy w doktrynie Heavy i jestem Iron Handsem. Trafiło wszystko. Siła 5. Siła 7, ranimy na trójkach. Bardzo słabo. 3 razy. I mamy 3 invule na 4+. I Bardzo słabo. każdy zadaje 2 obrażeń. Fajny. 5 wundów wbiłeś. Au! Dobrze, no to nie przerywając, Storm Talon Gunship wypali rakietami w Burning Chariot oraz Assault kanonami w Pink Horrory. 2 rakiety. Trafiające na... Ty masz fly, Tak. więc obie chybiły. Oraz 12 pestek, potrzebuję więcej kostek. Podasz mi 4 kostki? Nie, 2 dychy. Assault kanony trafiające na dwójkach, ponieważ Pink Horrory nie mają fly z przerzutem jedynek. Szkoda. 11 razy trafiłem i lanie na dwójkach. Również nie najlepiej. Wiele tego. 6. 4 proszę. I 6 proszę. 2 spadły. Kontynuujemy strzelanie. Oddział intercesorów. 3 ma zasięg do oddziału płaszczek, pozostali strzelą do pinków. Na trójkach z przerzutem jedynek, bo jesteśmy w doktrynie Heavy. 2 razy trafiłem. Zraniłem raz. Toughness 4. Impulsave na 4. Obronione. I pozostałe 7 strzałów w Pink Horrory z przerzutem jedynek. Wszystko. I ranie na trójkach z przerzutem jedynek, bo Lieutenant jest w pobliżu, tu jedynka. Wszystko. Wszystko. Sieben, my friend. Dobrze.
Invule, chwileczki, poproszę. Bardzo słabo. I niestety musisz Filnopainy rzucać pojedynczo, bo to jest po 2 łupy Dwa. każdy. Dobrze. Było 5. Martwy, 1. Martwy drugi. Martwy trzeci. Martwy czwarty. Martwy piąty. Muszę trochę pomierzyć i wrócimy za chwilę. Ok. Oddział eliminatorów widzi przez okno Warlorda przeciwnika, Demon Prince'a, więc strzeli do niego. Używam zdolności sierżanta eliminatorów, więc mamy 2 strzały trafiające na 2+. Raniące Trafny 6. na 4, ale 6 na pewno rani i zadaje 1 mortal plus D3 obrażenia, jeśli nie zdasz save'ów. AP? W rundzie pierwszej AP -3. To on ma impossible ropa, więc sejwuję na Invulach. 3+, wysejwowane. Oraz Filnopain na twojego Mortala. Niestety nie, więc ma jednego unta. Prócz tego Thunderfire Cannon strzeli w oddział pinków. 4D3 strzały, dużo. 3, 6, 8, 9 strzałów. Trafiających na 2+ z przerzutem jedynek. Siła 5 to toughness 3, ranienie na trójkach. 4 razy. 4+. I 6. 3 spadły. I to zamyka rundę strzelania poza oddziałem intercesorów, którzy wezmą na cel Brimstone Horrory. Jest tam 5, każdy ma po 3 pestki z Assault Bolt Rifle. Trafiam na trójkach. Toughness Brimstone Horrorów? 3. Ranie na trójkach. 5 razy. 5 szóstek poproszę. Na pewno się wydarzy. Tylko jedna, więc 4 spadło. Są poza Filnopainem. Więc skończyliśmy rundę strzelania dla Iron Handsów. Chciałbym szarżować, ale niestety po zdjęciu martwych modeli Invictor jest poza zasięgiem szarży, Nie będziesz więc mieć do płaszczek? powyżej 12 cali mierzyłem. Pozostaje nam morale na Pink Horrorach. Oh boy. Najpierw może Brimę. Spadnie 1. Ile nam spadło pinków? Okej. To mamy... Spadnie mi 5. Z końcem rundy Iron Handsów udało mi się wykonać Psychological Warfare oraz rozpoczynam robienie Defend trójki. Z kolei mój przeciwnik zagrał Secure trójki, Touched by the Warp oraz kartę, którą pozostawił w ukryciu. Wyznaczyłem Secure trójki jako objective, za którego spełnienie otrzyma dodatkowy punkt. Wracamy po movemencie dla demonów. Ok, jesteśmy po movemencie dla demonów. Opisz, co się wydarzyło. Próbujemy zdobyć... trochę się obronić przed Ironcami i obronić tąże flankę. Oraz Screamery podbiły do twojego Wiktora, jak to go nazywasz? I 3 z nich przeleciały nad nim, więc spróbujemy mu wbić mortale. Niestety się nie udało. Przechodzimy do Psychic Face'u.
Runda pierwsza, Psychic Phase dla demonów. To- Jeszcze pod koniec movementu demony użyły gema pochodzącego z Engine War. War Engine, Warp Portal i teleportowały swój Burning Chariot na tyły wroga. Tak jest, dobrze. Za 2 CP-ki robimy tutaj aurę przerzutów wszystkich czarów praktycznie. Zaczniemy sobie od Changelinga, który spróbuje rzucić Gaze of Fate na 6. Nie udaje się, więc próbujemy przerzucić. Dalej się nie udaje. 2 dwójki na 2 dwójki. Następnie Wrona spróbuje zasmajtować samolot mając +2 do kasta. Wchodzi za 9. Nie masz deniya, więc... A ja używam za 1 CP Armor of Contempt. Będę mieć Feel No Paina na 5+ przeciwko Mortalom. 3 mortale wbite. 3 mortale wbite. Obroniłem 1, dostałem 2 wundy. Oraz Wrona spróbuje wrzucić Infernal Gateway, ponieważ ona może spróbować striggerować na K6 wundów. W tym momencie rzucamy to na 6 z jej bonusem. I to jest K6 wundów, mój drogi. Więc mamy tylko 2. Ignorujemy to na 5+. Nie. Dobrze. Storm Talon otrzymał już 4 obrażenia. Demon Prince spróbuje siebie zbuffować Boon of Change'em. Wychodzi mu i to mu daje +1 do ataku. Changecaster spróbuje wysmajtować już na 6+. Wchodzi za 3. Ignorujemy na 5+. Zignorowaliśmy 2. Ok. Wykorzystam CPK również, aby ten horror rzucił smite'a z wynikiem 9. To są 3 mortale. Które zignorujemy na 5+. Zignorowaliśmy 2. I w tym momencie kończymy średni Psychic Phase demonów. Shooting Phase demonów. Rozpoczynamy od pink horrorów strzelających do Storm Talon Gunship. Tak jest. 10 pinków strzeli do samolotu, to jest 20 pestek trafiających na 6, ponieważ awansowaliśmy i mamy karę. Za trafianie Jeden. w obiekt Stoimy- hard to hit. Tak jest. Stoimy koło Princka, także mamy przerzuty jedynek. Szóstki z przerzutem jedynek. Całe 3? 4? Siła? Siła 4. Ranisz mnie na piątkach. Myślałem, że będzie gorzej. Nic nie zraniło. Tak jest. Dobrze, teraz strzelimy heavy, profilem heavy z Exalted Flamera. On się ruszył, więc ma karę. Trafia w tym momencie na 4 z przerzutem jedynek, ponieważ stoi... Na piątkach, bo dalej mam hard to hit. On jest fly. To jest nic nie zmienia. Hard to hit działa zawsze, dopóki nie przejdę w hover. Space Marinci. Dobrze, więc na piątkach Żodyn i bez przerzutu oraz Burning Chariot trafi również profilem heavy w Veneryka na 4, bo już nie mam kar. Znaczy mam karę, ale tylko jedną. Tylko za ruch. To jest 1. Mhm. Siła 9 Na toughness 7. na 3 i oczywiście Cię nie ranię, więc w tym momencie shootingiem nie zrobiłem nic. Jesteś gotowy na szarżę? Myślę, że tak. Płaszczki będą szarżować Weneryka. Rzuć szarżę, Overwatch wykonamy poza kamerą. Jestem. 4 na pewno wystarczy. Jakie szarże z tej strony? Owszem. Princek spróbuje wejść w latajkę. Dobrze. Demon Prince wyposażony w skrzydła spróbuje zaszarżować samolot. Ziban? Chyba nie starczy. Nie starczy. Dobrze. Wracamy po Overwatchu. Overwatch z Invictora zadał Wciul. wciul run. Sejwujesz nas? 4+. To mamy 4 wbite, czyli 4
wundy, czyli 2 paszczki schodzą, 1 jest ranna. Overwatch startał naprzeciwko Demon Prince'owi, zadał 1 obrażenie. Jest A Mariusz postanowił zareklamować również szarżę Burning Chariotem na Venerable Dreadnoughta. gdyż niewiele zrobił w shootingu. Overwatchuję na piątkach, gdyż jestem Iron Handsem. Dopóki trwa ta runda, jestem w doktrynie Heavy, więc przerzucam 1. Trafiłem Cię w Overwatchu raz i zraniłem. Invo na 4+, obronione. I spróbujemy teraz szarża na 9. Weszła. Weszła. Przesuwamy modele. Mam jeszcze 5 cepeków. Czy wiesz, gdzie chcesz zacząć? Zważywszy, że możesz przerwać, daj mi chwilę, żeby to przemyśleć. Zaczynamy Combat Phase od ataku płaszczek. Tak jest, 21 ataków, trafiamy na 4. Pyk, pyk, pyk. Toughness płaszczek 6. Siła. Siła 6, 6. na tafa 6, więc ranimy również na 4. I tu mamy 5 save'ów z AP minus 3. AP minus 3 sprawia, że sejwujemy na 6. Po 1 po damage'a. 2 wundy każdy. Więc 10 kostek. 10 feel no painów na 6+. 9 wundów. 9 wundów. Invictor zostanie na 4 życia. Burning Chariot versus Venerable Dreadnought. Najpierw atakuje Flamer. Tak, najpierw Flamer ze swoich języków płomieni trafia cię na 4, 1 rani cię na 5, nic. I teraz płaszczki, 6 dodatkowych ataków na 4. Czyżby nic? Nie, jest 1 i rani na 5. Raz cię zranił, AP minus 3, To daje mi save na 6+. 2 wundy, I feel no pain 6+. 2 wundy 2 wundy wbite, dane. oddajesz. Od razu oddam. Venerable Dreadnought posiada 4 ataki trafiające na 2 z siłą 6. Na tafa 5. 2 razy Zranił 2 razy. bez AP. 4+. Wszystko wybronione. Dobrze. Wracamy do tej walki. Invictor Warsuit odda. Posiadając 4 wundy, będąc Iron Handsem, liczymy się tak, jakbyśmy mieli 8 wundów, więc z pełnym profilem zaatakujemy 5 atakami trafiającymi na 3. Trafiły 4. Siła w tym momencie wynosi 14, więc ranię na 2. Zraniłem 4 razy z AP minus 3. AP mnie nie interesuje. Invule 4+. Wszystko zraniło, więc 4 martwe płaszcze. 4 martwe płaszczki, ponieważ każdy atak zadaje flat 3 damage'a. Pod koniec rundy demonów, po tym jak płaszczki oblały morale i niestety uciekły z pola bitwy, Mariusz zdobył 3 punkty za Touch the Warp. Tak jest. Oraz decyduje się discardować Secure Objective 3, a Objective, który jest tajny, pozostaje tajny. A ja z końcem tury skończę robić Defenda 3 i zaczniemy w rundzie drugiej. Początek rundy drugiej dla Erlachenców. Obiektywy, jakie wybrałem, to Advanced Secure, Assassinate oraz Tajny Rozkaz. Mój przeciwnik wybrał Assassinate jako obiektyw, za który dostanę 1 dodatkowy punkt, jeśli uda mi się go zrealizować w tej turze. Po movemencie Dreadnought wyszedł z walki wręcz. Intercesorzy przygotowali się do szarży lub rozstrzelania przeciwnika. Skauci na motorach opuścili ruiny, aby być w zasięgu ostrzału do Pink Horrorów lub Brimstone Horrorów. Eliminatorzy pozostali nieruchomo w ruinach. Jeden oddział intercesorów awansował do przodu, zapewniając osłonę dla bibliotekarza, który wysunął się do przodu. Duży oddział 10 intercesorów nie poruszył się, ponieważ mają
Line of Sight do Lord of Change. Storm Talon poszybował na drugi koniec stołu, a Invictor Warsuit zbliżył się, aby być w zasięgu strzału do Great Demona. Od razu przejdziemy do Psychic Phase'u. Mój bibliotekarz spróbuje rzucić czar chroniący przed mortalami Psychic Phase na Invictora. 6. Wystarczy, aby rzucić tą moc. Oraz na 6+, spróbuję rzucić Might of Heroes na oddział intercesorów przed sobą. Oba zaklęcia wyszły. Ja zdynaruję, bo szukałem ile masz ten. 6 i 7 oraz 11. czyli ja dynaruję na 6 pierwszy. Jest deny, pierwszy nie wchodzi i drugi dynaruje na 2 i drugi wchodzi. Dobrze. Więc Invictor będzie pozbawiony ochrony przed mortalami, ale oddział intercesorów będzie miał dodatkowy 1 toughness, siły oraz atak. Shooting Phase zaczniemy od 10-osobowego oddziału intercesorów wyposażonych w wersję heavy swoich bolterów, którzy za cel obejmą pana zmian. Fairos wybrać na cel swoje umiejętności, więc mają Ballistic Skill 2+, ale ty masz minus 1 do hita, więc trafiamy cię na trójkach. Bez przerzutu. Wydam CPK, aby byli traktowani tak jak byli w doktrynie heavy, więc z przerzutem. Na trójkach z przerzutem jedynek, cała jedna jedynka do przerzutu. Wszystkie trafiły. Ranię cię na piątkach z przerzutem jedynki, bo Lieutenant jest w pobliżu. Czyli 1. Czyli jeden raz. Film Pain na 4+, zdany. Invul na 4 plus zdane. Tak, przepraszam, mylił się. Następnie Invictor Warsuit strzeli ze wszystkich swoich broni w Lord of Change'a. 5 autohitów z Flamerów, a dokładniej z Incendium Cannon, raniących na piątkach 3 razy. 4+. 1 wbity. Finopay? Nie. 1 wbity. Wyleczymy. Heavy Bolter trafił 3 razy. Zranił raz. Zranił. Finopay. Finopay. Te napięcie. Iron Hail Heavy Stabber nie trafił ani razu. Oraz D6 granatów z Flagstone Grad Launcher trafiających na czwórkach. Trafiło 5 raniących na piątkach. Zraniłem cię 3 razy. 4+. Wszystko wysejwowane. I to jest koniec tego. Twoja moc specjalna. Tak, wbiłeś mi jednego wunda, ale ponieważ mój Finopane wszedł, Aura of Mutability go leczy, więc nie wbiłeś mi nic. Strzelanie do tej jednostki jest kompletnie bezcelowe. Storm Talon Gunship strzeli do Pink Horrorów. Wykonałem ruch, więc trafiam na czwórkach z karą. Ty nie masz fly, trafiam na trójkach. 12 pestek. Trafiających właśnie na trójkach. I raniących cię na dwójkach. 7. 4+. Finopay. 4 spadły. Okay. W ten sam oddział odłamkowa wersja rakiet 8 razy. Trafiam na trójkach. Ranię na czwórkach. 2 razy. 4+.
Finokoj. Stoją. Następnie Feros strzeli w Lord of Change Karą. z karą na czwórkach. Rani na piątkach, raz. 4 plus. Broniona. Przejdziemy na drugą klaniec stołu. Oddział intercesorów strzeli do Burning Chariota. Każdy Który nie żyje, tylko jeszcze o tym nie wie. każdy z tych panów ma 3 pestki. 3, 6, 9. Mógłbyś mi podać jeszcze 3 kostki. Trafiających na trójkach. Dawno z 5. Na siłę do siły 4, czyli raniących na piątkach. 4 razy. 4 plus. Teraz. Zostało mu 2 życia. Oddział eliminatorów weźmie go na cel. Będziemy trafiać dzięki oznaczeniu przez sierżanta na dwójkach. Dawno z 5. Siła 5. Raniłbym Cię na czwórkach z oznaczeniem przez sierżanta ranię Cię na czwórkach. Zraniłem Cię 2 razy. 4 plus. Jedno bronione, jeden nie. D3 damage'a. 1. Został mu 1 wound. Następnie strzelimy oddziałem skautów na motorach w Pink Horrory. Wrócimy do saveowania, bo to jest naprawdę dużo kostek. Skauci na motorach ostrzelali Blue Horrory ze swoich bolterów, a strzelby wypaliły w Brimstone Horrory za murkiem. Spadł 1 ping. Spadło 6 pinków oraz 1 brim. W Blue nie strzelałeś. Tak jest, tak było. Thunder Fire Cannon, niestety, zmuszony jestem nim strzelać w Burning Chariot. 4D3 strzały. 3, 6, 8. Trafiających na 2+. Raniących na czwórkach. Siła 5 na toughness 5. Tak jest. Zraniłem Cię 3 razy. 4 plus. Wystarczało. Burning Chariot spłonął. Od razu przejdziemy do fazy szarż. Invictor spróbuje szarżować na Pana zmian. Pana zmian. 3 to na pewno niewystarczająco, a on chyba nie ma Overwatcha. Nie ma. W takim wypadku kończymy rundę drugą dla Ironhandsów. Udało nam się wykonać Advanced and Secure oraz Area Denial, które było naszym ukrytym obiektywem. Wracamy po movemencie dla demonów. Pogoda raczej nie sprzyja wchodzeniu z domu, więc będziemy grać w Warhammera. Zapomniałem. Okej, jesteśmy prawie na końcu movementu demonów. Dzieją się tu straszne rzeczy. Mariusz, czy możesz omówić swój movement? Prawie jest słowem kluczowym, oczywiście. Brimy zaawansowały do przodu, Blue Horrory zaawansowały do przodu, Princek będzie próbował napaść coś tutaj, Changeling jako wsparcie filmą, całą filmą Pain, Exalted Flamer się przesunął, aby mieć pole strzału, Changecaster również się przesunął, Pinki przeszły na lewą flankę wraz z panem zmian. W międzyczasie otworzyły się wrota osnowy, które wypluły jeden z oddziałów flamerów i teraz Iron Handsy stoją przed pytaniem, czy użyć 2 cepeki i w nie strzelać, czy też nie, gdyż drugi oddział flamerów
dalej czeka w osnowie. Po dość długim czasie zastanawiania stwierdziłem, że użyjemy 2 CPki, aby użyć stratagema Aspect Scan, zwłaszcza, że na oddział, który może to wykonać, wciąż działa stratagem Methodical Firepower, który trwa do początku mojego następnego movementu, więc oddział 10 intercesorów wyposażonych w Stalker Bolt Rifle odda 10 strzałów trafiających na 4 z przerzutem jedynek w flamery, które właśnie się deepstrike'owały. Przygotujemy sobie kostki. 5, następne 5, 4 plus przerzutem jedynek. Są jedynki. Siła 4 kontra toughness 4 undujemy na 4. Przerzutem jedynek? W pobliżu jest Lieutenant, więc przerzut jedynek również wchodzi w grę. Bardzo źle wydane 2 CPki. Zwundowałem 2 razy. 4 plus. Wszystkie flamery stoją. Dobrze. W tym momencie Mariusz ustawi drugi oddział wychodzący z deepstacku. I widzimy się podczas Psychic Phase. Ok, jesteśmy w rundzie drugiej. Psychic Phase dla demonów. Pod koniec movementu deepstrike'ował się również drugi oddział flamerów na balkoniku oraz troszkę na ziemi. Od kogo zaczniesz swój Psychic Phase? Spróbujemy Changelingiem wykastować Gaze of Fate, Warp Charge 6. Wchodzi? Mimo że mój bibliotekarz jest w zasięgu Deni'a, postanowię nie denayować tego testu. Dobrze, to mi daje do końca mojej tury przerzut, darmowy przerzut jednej kości. A Princek spróbuje wrzucić na siebie Boon of Change'a. I wchodzi. Również postanowię tego nie denayować. Oczywiście. Princek dostaje +1 do Tafa. Mhm. W tym momencie spróbujemy wroną... Nie. Spróbujemy tymże pinkiem wykastować Smite'a w skauty. Zakres Deni'a liczy się od pojedynczego modelu? Tak. Od danego castera. I nie jesteś w Deni'u. Dobrze. 5 plus. Wchodzi. Mhm. To jest jeden łądzik. Który ignoruje na 6+. Nie. Jeden ze skautów jest dla mnie. W tym momencie wrona spróbuje wykastować Infernal Gateway, który wchodzi w tym momencie na 7. Wchodzi z mocniejszym. To jest 11 na kostkach, żeby to zdenayować z moim +1. Musisz rzucić remis. Remis, czyli 11. więc postanowię tego nie denayować. Ile pozostało ci castów, jeśli mogę zapytać? 2. Więc postanowię tego nie denayować. K6 wundów. To są 4 wundy. Które ignoruję na 6. Nie zignorowałem żadnego, Czyli więc zbite jeden łącznie. motor zostaje, sierżant skautów zostaje na jednym życiu. I wrona spróbuje swoim drugim czarem zesmajtować. Wchodzi, bo mam +2, czyli łączny cast mam 7. Więc to spróbujemy zdenayować. Niestety nie. Jeden wund. Flash is weak. Tak, Przeżyje? scout na motorze zostaje na ostatnim rundzie. Tych dwóch panów schodzi. Dobrze. I ostatnią rzeczą, jaką spróbuję zrobić, to ty już nie masz deny. Mam jeszcze jeden. Masz jeszcze jeden deny. Ze względu na bonusy z Fate and Fury, Chief Librarian ma 2 deny. Spróbujemy w takim razie po prostu Czekaj, już mamy na 7 plus. Tak, spróbujemy zesmajtować w Wiktora. Nie wchodzi, niestety. Więc Psychic Phase, kilka czarów wzmacniających, prawie cały oddział skautów na motorach wytrzebiony i wracamy w trakcie Shooting Phase. Tak jest. Okej. 12, 7 14.
Pink Horror ma zasięg do dzielnego sierżanta skautów na motorach. Tak jest. 7 strzał od niego na 4+, bo nie awansowały. Z przerzutem jedynek był Prince, ale niestety. I stoją koło Heralda, więc mają siły 4. Na toughness 5 na czyli piątkach. na piątkach. 2 wundy do wysejwowania z AP0. AP0 sprawia, że sejwujemy na 4+. I niestety wszystko. Wysejwowane. 3 Pink Horrorów z tego oddziału ma zasięg do Invictor Warsuit. Tak jest, również spróbuję. 4+ z przerzutem gały. Z siłą 4. Na toughness 6, Czyli na piątkach. 1 AP0. AP0 sejwujemy na trójce. Cyk. Wysejwowane. Dobrze. Heavy Flamer spróbuję zestrzelić. Przypomnij mi, ile latajka ma życia? 4. I w nią mam karę. Minus 1 do trafienia. Więc Heavy Flamer spróbuję zestrzelić Invictora. Z karą za ruch. Z karą za ruch, więc 4 z przerzutem jedynek od Princka. Gała na gałę, typowo. Z siłą 10. Na toughness 6, na Czyli trójkach. trójkach. Tylko raz, AP minus 4. Wchodzi na czysto. To jest K3 wundy, 2 wundy wbite, 2 razy Feel No Pain na 6+. 2 wundy Nic, wbite. 2 wundy. Invictor Warsuit zostaje na 2 życia. Tak jest. A możemy przejść dalej. Teraz będą strzelać 6 flamerów z tego oddziału. Cały oddział będzie strzelał. Wydaje mi się, że do Libry nie mogę do niego strzelać, bo jest osłonięty, więc cały będzie strzelał po tych 10 intercesorach Tak. w całym oddziale. Oddział To jest- 10 intercesorów. Tak jest, to jest K6 autohitów. Będziemy mieć pestek 5, 10, 15, 19, 22, 26 pestek. 5, 10, 15, 20, 26. Używam na nich gema z War Engine. Każda szóstka w tym momencie zadaje dodatkowo jednego mortala. Mam siły 4, na tafa 4, także ranię cię na czwórkach. Wow, dużo kości, tu jest więcej miejsca, spróbujmy tutaj. Najpierw wyrzućmy, co nie zrobiło nic. Nie ma tak źle, Mateuszu. Dobrze, mortali mamy 3, Odrzucę, ja już sobie przygotuję 3 kostki na mortale. a save'ów łącznie mamy 8, 10, 11 z AP minus 1. 11 save'ów z AP-1 sprawia, że save'ujemy na czwóreczkach. Oblałem 1, 2, 3, 4, 5 plus 3 mortale z użyciem Chief of Apothecarian z odpowiednim Warlord Traitem, za który zapłaciłem. Mamy Feel No Pain na 5+. I w tym momencie mamy 4 rundy wbite, 2. 4 rundy wbite równa się z 2 martwymi intercesorami. Zdejmiemy tego oraz tego. Dobrze. Został jeszcze jeden taki sam oddział. Został jeszcze jeden taki sam oddział. Na szczęście nie mogę dwukrotnie użyć gema w tej samej fazie, a poza tym nie mam już cepeków. Tak więc niemniej bardzo bym chciał spróbować zredukować ten oddział w tamtym miejscu, więc spróbuję do niego... A przypomnij, ile TFC ma tafa? 5, prawda? Toughness 5 lub więcej. Jeżeli ma 5, to będę strzelał mimo wszystko w intercesorów. Więc raczej... Sprawdźmy to. Drugi oddział Flamerów również strzeli do w tym momencie 8-osobowego oddziału intercesorów. Tak jest, rzucamy na ilość hitów. Mamy 8, 12, 16, 22. 5, 10, 20. Weźmy dwie kosteczki stąd.
I tu już nie mamy tego gama, także po prostu lądujecie na czwórce. Bardzo słabo. Intercesorzy na pewno przeżyją. Mamy 8 save'ów z AP-1. 8 save'ów z AP-1, czyli w czwórkach. Nie najlepszy rzut. I Feel No Pain na 5+. Jeden intercesor dodatkowo schodzi. No, więc potencjalnie bardzo niebezpieczny shooting demonów zawiódł. Widzimy się już W charge phase'ach? po charge phase, jak będziemy w fajcie. Zdecydowaliśmy się, że Blue Horrory będą szarżować Wiktora. Invictor Launch. Zaczniemy od Incendium Cannon. To są 2d6 autohitów. Ziben. 7 autohitów. 4, 3, 7. Siła 5 na toughness 3. Na trójkach. Siła toughness 3 czy? Toughness 3. Siła 5. Więc na trójkach. Na trójkach. Tak jest. Więc mamy 5. 5 razy. To były Blue, także Invule 5+. 4. I Feel No Pain od Changelinga. Dalej 4. Dalej 4. Heavy Bolter. Trafiający na piątkach. 2 razy. Wundujący na trójkach. 2 razy. +5, 6+1. Twin Iron Heavy Stabber. 2 razy na piątkach. Na trójkach. Na trójkach. 3 razy. Dwa. Oraz D6 strzałów z Rackstorm Granate Launcher. 2. Trafiające na piątkach. Nic. Ile zostało blue? 3 sztuki. Zobaczmy, czy uda im się szarża. Na Udała pewno im się uda. niewątpliwie. I to będzie tyle z szarży. Szarże? Dalsze szarże? Z szarży Blue. Teraz, mój drogi kolego, deklaruję, iż Princek wchodzi zarówno w Wiktora, jak i w Latajkę. Dobrze. Storm Talon Gunship. 2 rakiety trafiające na piątkach. Ani jedna. Plus 12 strzałów. 4, 7. Potrzebuję więcej kostek. 8, 4. Na piątkach. Na piątkach 3 razy. 4 razy. 4 razy. Siła 6 do toughness 7. 7 w tym momencie, czyli na piątkach. 2 razy. 3+. Wysejwowane. Sprawdzimy. 8. Wydaje mi się, że będzie mi starczyć, żeby związać obu. Jak najbardziej. Princek sobie stanie w tym miejscu. I mój kolego, ja bym również prosił, żeby brimy zaszarżowały samego Invictora. Ile mamy? 8 na kostkach. Powinno wystarczyć. Tak jest. Myślę, że tak. I rozumiem, że to jest koniec szarż? To jest koniec szarż. Możemy przejść od razu do fight phase'u? Myślę, że możemy przejść od razu do fight phase'u. Chciałbym Cię poinformować, drogi kolego, iż na czwórkach nigdy nie trafiasz w tym fajcie tutaj. To jest Loki od Demonów z Ninja. Tak jest. Od charakterów w 6 calach będą w fajcie
Rzucam 2 kostki, wybieram mniejszą po przerzucie, ale bez modyfikatorów, wtedy dana kostka nie trafia. Posiadam jeszcze 2 cepeki, więc rozważ, kim chcesz zacząć Fight Phase. Na pewno nie horrorami. Na pewno będziemy atakować Princkiem. Princek jest na talonach, także ma 7 ataków. Twój Wiktor jest na 2. Przypomnij, tak? Tak jest. Dobrze widzę? I Invictor Latajka jest na 2, 4. a Storm Talon jest na 4 życia. I jakie mają tafy? Toughness 6, jeśli chodzi o Invictor Warsuit, oraz Toughness, jeśli mnie pamięć nie myli, 6 na Storm Talon Gunship, tak jest. 6 I 6. Dobrze, ja mam siły 7, więc zawsze biorę na trójkach, więc ja sobie pozwolę zadeklarować, że 4 ataki pójdą w Wiktora, gdyż on może oddać i to bardzo mocno, a 3 ataki pójdą w Latajkę. Tak jest. Dobrze. Rzucamy na raz? Czy osobno? No rzuć najpierw jedno, potem drugie. Dobrze. Więc najpierw 4 ataki w Wiktora na dwójkach z przerzutem 1. Wszystkie trafiły. Z siłą 7 No na to 6 6. na trójkach. Bez 2. Bez 2. AP minus 2. AP minus 2 sprawia, że sejwujemy na piątkach. Oba weszły. 2 wundy na każdy. 4 Finopainy. To wystarcza, żeby zabić Invictor. Czy wybuchnie? Czy Wybucha? wybucha? Nie Niestety wybucha. nie tym razem. I 3 pozostałe ataki w Latajkę na dwójce z przerzutem 1. Oraz na trójce. Bez jednego. AP minus 2. Sejwujemy na piątce. Już przeżyje. I 2 wundy. Flash is weak. I 1 wund. 2. Aha, bo Na 6 plus. To jesteś na środkowym brakecie, zdaje się podobno. I to jest prawdopodobnie koniec Fight Phase'u, gdyż horrory horrory nie mają mogą- z kim walczyć, Natomiast a samolot może oddać Prince'owi. samolot posiadający 2 punkty wytrzymałości w armii Ironhandsów będzie posiadał D3 ataki. D3 ataki, 2 ataki trafiające na 6. Żaden z nich nie trafił, więc to jest koniec Fight Phase'u oraz jednocześnie koniec rundy dla demonów. No jeszcze czeka nas konsolidacja i morale. Morale na oddziale intercesorów. 3 plus martwe 3 7. jednostki to jest 6, to jest poniżej 8, Tak jest. jaka jest liderka. Horrory Brimy. Nie, Brimy. Brimy nie spadły, same Blue, czyli Blues czyścisz oddział. I wracamy po podliczeniu punktów dla demonów oraz prawdopodobnie movementie dla Ironhandsów. Początek trzeciej tury dla Ironhandsów. Moje obiektywy to Defend Objective 5, Overwhelming Firepower oraz niewidoczny dla mojego przeciwnika Objective. I przeciwnik zdecydował się, że właśnie ten Objective będzie dawał mi 1 dodatkowy punkt, jeśli uda mi się go wykonać. Jesteśmy po movemencie. Intercesorzy delikatnie przesunęli się w kierunku przeciwnej strony pola bitwy. Dreadnought został bez zmian. Tu praktycznie nie było żadnego ruchu poza inceptorami, którzy wyszli z Deep Strike'a. Storm Talon Gunship udał się na swój minimalny zasięg i udało mi się zmieścić go jeszcze na polu bitwy. Oraz bardzo dzielny sierżant skautów na motorze podjechał na zasięg swojego kombi flamera. I przejdziemy błyskawicznie do Psychic Phase. Bibliotekarz zacznie od rzucenia Lulzona na 7+, który nie wyszedł, oraz rzuci Psychic Fortress na 10-osobowy oddział, 7 w tym momencie, oddział inceptorów,
który wyszedł. Jeśli mój przeciwnik pozwoli, to z końcem movementa... Ja spróbuję to zdenerwować, bo nie mam nic Dobrze. do stracenia. Mając +2 denerwuję to na 10. Na 10. Niestety nie. Jeśli pozwolisz z końcem movementa, mój apotekery spróbuje podnieść jednego z rannych intercesorów. Nie mogę Ci nie pozwolić, więc działaj. Na 4+ z przerzutem udało mi się podnieść jednego z rannych intercesorów, który będzie na jednym życiu i wracamy w trakcie shootingu. Podsumowanie shootingu dla Aerochęców w rundzie trzeciej. Cały ogień z armii Aerochęców spadł na jeden oddział flamerów, drugi oddział flamerów I 4 brimy. i 4 bilimy. W tym momencie robię overwhelming firepower na D3 victory pointy. Storm Talon Gunship oddał parę bardzo niecelnych strzałów w kierunku pinków, z którego zginęły 2. Tak? Ale coś się wskrzesi i wskrzesi się jeden. Więc zabiwszy jednego pinka, wróćmy do obiektywów. Rozpoczynam defenda 5. Overwhelming Firepower wykonuję na D3 victory pointy. 3. I wrócimy do Was po movemencie demonów. Teraz zastępuje dramatyczna zmiana wydarzeń, Tak. z tego co słyszałem. Gdyż Mateusz wcześniej zaznaczył ukryty cel jako cel, który daje mi 1 więcej punktów. Tym celem było Priority Orders Received i mój Warlord w tym momencie zrobił Defend Objective 6. Z końcem trzeciej rundy Aerochęców. Tak jest, więc w tym momencie dostaję 2 punkty za Defenda, 3 punkty za Priority Orders Received oraz 1 punkt z misji, więc samo to daje mi 6 punktów. Więc nieoczekiwanie pod koniec trzeciej rundy Aerochęców demony forsowały się na prowadzenie. I jakie obiektyw dokładasz? Wciąż muszę wybrać jeden z nich. Secure Objective 6 jest tam, gdzie był przed chwilą defend, więc dam dodatkowy punkt za wykonanie nieznanego dla mnie obiektywa. Podsumowanie movement phase trzeciej rundy dla demonów. Wrona po zeskorowaniu tylko 6 punktów ruszyła się w kierunku przeciwnika. Changeling jest tutaj za ścianą, żeby asystować. Princek również podszedł do przeciwnika. Horrory troszeczkę się zbiły bardziej na obiektywie. Exalted się nie ruszył wcale, a Changecaster, zwany również Panem z Księżycową Twarzą, spróbuje zabić latajkę czarem. I od razu przechodzimy w tym momencie do Psychic Phase. Zaczniemy sobie od rzucenia Changelingiem Gaze of Fate na kartę 6. Wchodzi. Czy zechce Pan zdinajować? Nie, dziękuję. Tak myślałem. W tym momencie Princek spróbuje zesmajtować w tych intercesorów na kaście 5. Wchodzi. Spróbuję znajować. Dynamit. Gdyby to był Perry. Dobrze. Wrona spróbuje rzucić Infernal Gateway na kaście w tym momencie 6. I niestety nie wchodzi. Najbardziej kluczowy czar całej strategii. Masz przerzut jednej kostki, tam była trójka, Mam jedynka. przerzut jednej kostki, więc przerzucimy tą jedynkę, masz rację. Dziękuję, że mi przypomniałeś. Była trójka plus jedynka, więc niestety prawdopodobnie demony właśnie przegrały. Drugim czarem swoim drugim swoim czarem spróbuję przejąć kontrolę nad Feirosem. Pamiętaj, że wciąż mam jeden deny. Warp Chart 6. Wchodzi. Spróbuję zdenajować, bo byłbym głupcem, gdybym nie Ja mam spróbował. plus 2, więc wchodzi na 300. Tak, po prostu jest na 8. 7, więc nie. Plus 1 do denia. To Więc jest 8. 8 do 8, ale muszę Cię przebić, więc nie. Tak. Momencik. Command point.
Zdejajowane. Zdejajowane. Mam ostatni command point na swoim punkcie. Changecaster spróbuje zesmajcić na kaście 6. Wchodzi. Super Smite było od 11? Od 11 nie mam już... Oczywiście 1, więc Dlateka przeżyje. Flash is weak. Nie. 5, 6. Tyle. Koniec Psychic Phase'u. Najbardziej magiczna, rzekomo armia bezużyteczna. Nic się nie stało. Prawdopodobnie będzie koniec gry. 10 pinków próbuje zestrzelić biednego sierżanta. To jest 20 pestek na czwórkach, by się nie awansowały. Z siłą 4, gdyż mają aurę od Heralda, Na toughness 5. czyli na piątkach. Mamy w tym momencie 7 save'ów z AP0. 7 celów na 4+. Niezdane 3. Które Czyli wystarczy. wystarczy. Dobrze. I Exalted Flamer z profilu Heavy spróbuje zestrzelić latajkę. Nie ruszył się, ale i tak mam minus do latajki, więc na czwórkach. Tylko jeden z siłą 10. Na toughness 6 na trójkach. I tak oto latajka przeżyła. Widzimy się po Charge Phase. Trzecia tura demonów Charge Phase. Changeling. który jest skitrany tutaj, będzie szarżował Libre oraz tych intercesorów, ponieważ jest infantrem, może przechodzić przez ściany, a Overwatcha nie ma, bo go nie widzicie. Nie widzisz? Dobra, rzućmy, raczej mi starczy. 11 na kostkach. No, na pewno wejdzie. Więc wiążesz intercesorów, oddział 5-osobowy oraz Libre. Tak jest. W tym momencie wejdzie Princek i Princek wejdzie w Jumpy Dutsów, Inceptorów. intercesorów tych i tyle. Dobrze. Overwatch. Każdy z inceptorów ma po 6 pestek, więc mamy w tym momencie 18 pestek Overwatcha. Na piątkach. Żaden. Nic. Więc rzucamy 9, co powinno wystarczyć, żebym Blincusiem się przytulił w ten sposób, tak. Oraz Wrona zadeklaruje tych oto tutaj intercesorów, Jumpy Dutsów oraz Fejrosa, gdyby mu się zachciało Heroic Intervention. Fejros overwatchuje na piątkach. Trafia raz. Trafia raz. Minus. Nie w Overwatchu. Nie Nie zranił. Rzućmy kostką. 7 wystarczy do Wystarczy. najbliższych intercesorów. Czy zechce Pan podejść? O ile się Pan zmieści, nie jestem pewien. ale Sprawdzimy, czy jestem w stanie wykonać Heroic Dobra. Intervention i wracamy w Fight Phase. Fight Phase w trzeciej rundy demonów. Kto zaczyna? Najpierw Aura, która mówi, że na trójkach mnie nigdy nie trafiasz. To jest. Zaczniemy, ponieważ nie możesz przerwać, nie ma to większego znaczenia, zaczniemy sobie changelingiem, który weźmie profil Twojego Libry, więc jak mógłbyś mi tu pomóc? Masz 3 ataki trafiające na trójkach. Przerzucam jedynki, bo jestem przy print. Wszystko trafiło? Z siłą? Z siłą 5, Na tafa. 4, bo w Libre. Czyli na trójkach. Na trójkach. 2 weszły. AP minus 2, co sprawia, że mam 5 plus save'a. Zdałem raz, zadajesz mi D3 obrażenia. D3 obrażenia. 2. 2.
Flash is weak na 5+, bo jesteśmy w zasięgu od apotekery. Wysejwowane. Cała nienawiść Wrony pójdzie w twojego Warlorda. To jest 5 ataków na dwójce z punktem jedynki. Wszystko. Z siłą 8. Bo mam reliktowy miecz, Na toughness 5. czyli na trójce. I każda szóstka to są dodatkowe mortale. Więc 2. Flat 3. AP? Już ci mówię, bo gram z tym pierwszy raz. Wydaje mi się, że minus 3. Uno momento mal. No kurczę, nie wiem tego znaleźć. Bardzo przepraszamy za obsługę, wytniemy. Nie wytniemy wcale. Już mówię. Flat 3, AP minus 3K6 umów. AP minus 3 save'a 2+, robiłoby 5+. 5+, co równa się z jego invulem. 1 zdany, flat 3 damage'a. Flat 6. Flat 6 damage'a? Czy Tak. D6 damage'a? D6, wie? 4 4 damage'a plus plus ile? 1 mortal. Więc 5 woundów na Feel No Pain 5+. Obroniłem 2, otrzymuję 3 damage'a, Fejrozy znak 4 punktach wytrzymałości. I teraz zostaje Princek. Niestety przeżył pan kastujący, którego się bardzo boję. Więc prawdopodobnie mój atak niewiele wskóra. Ile życia ma Libra? Jest full zdrowy, czyli ma 4 punkty wytrzymałości. 4 ataki pójdą w Librę, a 3 ataki pójdą w panach z jumpakiem. Libra, 2 plus przyrzutem jedynki, wszystko. Siła 7, Na trójkach. wiadomo. AP minus 2, AP minus 2, 5+. wiadomo. I Rampiducy, Z przerzutem jedynek. Na trójkach. AP minus 3. minus 2. Minus 2 na piątkach. 2 razy weszło, to jest flat 2 damage'a. Tak jest. Pierwsze 2. Jeden wysejwowany. I następne 2. Więc jest martwy. Jeden z Jeden z jumping. Rampiduców. Poddajesz. Na trójkach nie trafisz. To jest. Więc po kolei Jumpy Ducy, sierżant posiada 3 ataki, zwykły ziomuś posiada 2 ataki, obydwoje dostają +1 z Shock Assault. Trafiam Cię na trójkach, Na czwórkach. na czwórkach, ponieważ trójki nigdy nie trafiają. Siła 4 na toughness 6. Trafiam Cię ranię Cię na piątkach z przerzutem jedynek, bo lieutenant jest w pobliżu 2 razy, bez AP w tym momencie. Linka? Tak jest. 3 plus. I Feel No Pain. Jest jeden mund. Następnie librarian, bibliotekarz odda w Changelinga, ma 3 ataki plus 4 z Shock Assault. Trafiam Cię na trójkach. Siła 5 na toughness. Changeling chyba 3. Już ci mówię. Twój profil. Czyli ma toughness 4, czyli na trójkach z przerzutem jedynek w pobliżu z lieutenant, więc 2 razy. 4 plus. Oblał raz, Damage. D3, raz. Jeden wbity. Następnie aktywujemy intercesorów, którzy skonsolidują się do najbliższych przeciwników i w tym momencie 2 intercesorów zaatakuje w Changelinga, 2 zaatakuje w Lord of Change i niestety sierżant będzie poza możliwością zaatakowania, więc w Changelinga każdy ma po 2 ataki.
oraz po jednym dodatkowym, ponieważ zostali szarżowani. Trafiamy na trójkach, Trójki nie trafiają. więc na czwórkach. Więc ranimy Cię w tym momencie na czwórkach z przerzutem jedynek. Zraniłem Cię raz bez AP. 4 plus. Nieobronione. Czy jeden undzik? Jeden undzik. No pain? Nie? Jeden wbity? Dobrze, na dwóch pozostałych zaatakuję w Greater Demona. Trafiają 5 razy. Ranią Cię na piątkach z przerzutem jedynek. 2 razy Cię ranią. Nie było trójek. 4 plus. Wysejwowane. Następnie aktywujemy Jumpy Dudes, tak zwanych. Każdy z nich ma 2 ataki. Dodatkowy za bycie szarżowanym oraz dodatkowy atak z sierżanta. Wszystkie muszą zostać wypłacone w Demon Prince'a. Trafiamy Cię na czwórkach 2 razy. Ranimy Cię na piątkach z przerzutem jedynek 2 razy. 3 plus. 6. 2 wbite. I pozostał nam Pharos, który musi zaatakować w Lord of Change. Pharos zaszarżowany ma 6 ataków, trafiających na czwórkach w tym momencie. 2 plus ma? 3 plus. Okay. Jego siła wynosi w tym momencie 7. To na czwórkę. Na czwórkach z przerzutem jedynek 2 razy. 4 plus. Wybronione. Początek czwartej tury Iron Handsów, więc przechodzimy do doktryny Assault. Obiektywy na tą turę to Secure 1, Score the Sky oraz nieznany mojemu przeciwnikowi obiektyw. Mariusz wybrał Secure 1 jako obiektyw, który da mi więcej punktów, co się raczej w tym momencie nie wydarzy. I podsumowanie movementu. Intercesorzy z broniami Assault zostają tam, gdzie byli. Dreadnought został tam, gdzie był. Thunderfire Cannon bez żadnych zaskoczeń został tam, gdzie był. Wycofałem się wszystkim z walki. Również Jumpy Dudesami. Apotekery. Master of Apothecarion spróbuję wskrzesić jednego z Jumpy Dudesów z przerzutem, któremu gwarantuję w jednej chwili. Nie udało mu się, więc nie będzie on również strzelał. Storm Talon Gunship na jednym rundzie przeszedł w hover i wrócił na pole bitwy, tak żeby jego najbliższym celem był Exalted Flamer. I przejdziemy od razu do Psychic Phase'u. Libra, który właśnie wycofał się z walki, spróbuje rzucić Might of Hero, Psychic Fortress na oddział intercesorów 5-osobowy przed nim. Na 6 jest to rzucone. Czy spróbujesz znejować? Oczywiście tak. Na 6, 6 rzucone. czyli na 5 dni obronu. Znajowane. Oraz największe, najciekawszy fragment tej tury, czyli Nullzone. Rzucony na 7. To jest jego minimalnym rzutem. Mam jednego command pointa, ale nie będę ryzykował. Zostawię na 7. Dniaj na 6. I w tym momencie jest GG. Jest GG. Wrócimy w trakcie strzelania. Podsumowanie shootingu czwartej tury Iron Handsów. Wszystko, co by miało w zasięgu, strzelało do Demon Prince'a, Changelinga i Greater Demona. Demon Prince i Warlord spadł, Changeling został na 1 życiu, a Greater Demon na 2 życia. Tak jest. Zabłąkane i luźne pestki poszły w pinki, z których zginęło całkiem sporo, więc musisz rzucić morale. 4 plus... Czyli mamy 11 minus 7 spadają. I w tym momencie pink horrory spadły i wracamy na początku rundy czwartej dla demonów z Ninja. Czwarta tura demonów, podsumowanie movementu. Wrona oraz Changeling wyszli spoza zasięgu Nullzona.
Exalted się nie ruszył, dobiegł do niego Changecaster. I Psychic Phase od razu. Tak jest. Wrona Yolo próbuje rzucić Infernal Gateway z castem 8. Wchodzi. Spróbuję go zdenajować. Nie Nie. udało mi się. I wchodzi na ten model, więc na 3 cale od tego modelu każdy unit dostaje K3 Mortality. Więc zaczniemy od Jumpy Duców. 3. Na 5+. Wysejwowane wszystko. Apotekary. 2. Na 5+. Wysejwowany 1. Intercesorzy. 2. 2. Nic, więc 1 spadnie. I Oraz 1 będzie ranny. Libra. 3. 2 wbite. 2 wbite dla Librze. Zostało na 2 bodajże. Tak jest, 2 wbite na Librze, 1 wbity na Jumpy Ducach. Więc w takim razie Wrona spróbuje wrzucić. I momencik, jakbyśmy mogli zmierzyć, bo to jest następny oddział intercesorów osobny, który będzie mógł zmierzyć. Od tego pana 3 cale. Też się łapie. Też się łapie. Za 1. Flash is weak, oblany, więc ten oddział również otrzyma jedną ranę. Spróbujemy rzucić teraz Bolt of Change'a na Librę. Nie wchodzi. Smite na Changecasterze w latajkę. Nie. I Changeling Smite w Feyrosa wchodzi. A ja spróbuję zdenajować. Nie udało Nie się. zdenajowałem. 3 rundy. 3 razy Flash is weak na 5+. 2 razy udany. Feroz będzie na 4 punktach wytrzymałości. Jest. Dochodzimy do Shooting Phase'u. Exalted Flamer spróbuje z Heavy ściągnąć latajkę nie mając kary. Wszystko trafia. Z siłą 10 na trójkach. Wszystko rani, a minus 4. Wchodzi na czysto. 2, 4, 6 undów. 6 undów. Spróbuję oblać przynajmniej jeden Feel No Pain. I nie ma znaczenia, czy samolot wybuchnie, ale nie wybuchnie. Jest zdjęty. Przechodzimy do szarży. Wrona spróbuje wejść w Wrona spróbuje wejść w Jumpy Duców i Librę, jeżeli ją tam zmieszczę to fajnie, jeśli nie to trudno. Dobrze, wykonaj szarżę. Ja spróbuję zrobić overlord za chwilę. 9. Wystarczyło. Szarża z Jumpy Duców na 5+. 3 razy. Adnas 7. Na piątkach z przyczyn jedynek 2 razy. Masz 2 punkty wytrzymałości, jakie zostały. 1 Feel No Pain. Feel No Pain i zranił, została na jednym życiu. Liberian ma Boltera. Na piątkach. Raz. Na piątkach z przyczyn jedynek. Zranił. 4+, obronione. Obroniona. Nie wiem, raczej się nie zmieści, gdyż nie mogę. Nie możesz być Intercesorów. cal od intercesorów, więc tylko Jumpy Dudes jesteś w stanie związać walce wręcz w tym Tak momencie. Changeling szarża na Feyrosa. Feyros Overwatch na 5+. Trafił raz. Zranił Nie wybroniliśmy. 2 damage'a. I changelingi. Przechodzimy do Fight Phase'u. Trójki mnie nie trafiają. Jestem w tym momencie na najniższym brakecie, więc bodajże mam 3 ataki. Pod koniec jakby fazy szarż
postanowię nie wykonywać Heroic Intervention, bo nie będziesz mógł w tym momencie atakować mojego Libry, który wciąż rozdaje Nilsona. Tak jest. W dwójce, bez jednego, z siłą 8, 2 razy. 2 razy, AP minus 3. 5 plus rozdawane To już przez jest mortal. Fejrosa na 6 plus, gdy w momencie musimy wykonać trochę pomiarów, już podał miarkę i zmierzył, czy Jumpy Dudes są 6 cali od Fejrosa. Nie. Nie są, więc nie mam Invuli, czyli AP minus 3. AP minus 3. Sprawia, że mam save'a 6 plus, które oba oblałem, czyli mam Mortala i Z pierwszego ataku 3 wundy. Momencik. Z drugiego ataku 4. z pierwszego ataku 3 wundy, tak? Tak jest. Bez Mortala czy z Mortalem? Z Mortalem. Pierwszy był z. Czyli Czyli 4. 4. Film obejmie na 5 plus. Zdałem 1, ale to wystarczy, żeby zamordować rannego już intercesora, który miał 2 życia. I 4. I 4. To również wystarcza. Prawdopodobnie wykonaliśmy te rzuty źle, ale nie zmienia to faktu, że ten oddział został zamordowany. Nie mogę się Możesz się skonsolidować, gdyż ale będzie to sprawiać, że Libra oraz intercesorzy ci oddadzą. Ja tylko stanę tak. Rozumiem, że jesteś ponad cal od Libry i wszystkich innych? Nie, Libra może mi oddać. Dobrze, więc Libra, który był szarżowany w tej rundzie, zaatakuje cię 4-krotnie. Na Trójki mnie nie trafiały. trójki się nie trafiały, więc nie trafiłem cię ani razu. I w tym momencie jest koniec czwartej. Czwartej tury demonów. Cycle of Life zrobiłem, gdyż zabiłem oddział Infantry. To jest tylko 1 punkt na konto demonów. Piątej tury dla Ironenców. Moje obiektywy to Secure 5 niezbyt wykonalne, Hold the Line oraz ten obiektyw, za który mój przeciwnik dał mi dodatkowy punkt. Wszyscy związani walką wyszli z niej. Oddział intercesorów awansował do przodu o zastraszający 1 cal, więc tylko 2 z tego oddziału jest w zasięgu strzelania i przejdziemy płynnie do Psychic Phase'u. Libra zacznie od Smite. Na 11. Za 6. No tak. Imperium w tym momencie pokazało swoją wyższość nawet w sferze magii. A pozostały czar z Libry będzie Mitophilos na 8-osobowy oddział, co nie wyjdzie. Zaczniemy od razu shooting. 2 intercesorów będących w zasięgu do Changecastera. Changecastera? Tak jest. Trafiam na 4, ponieważ awansowałem. I siła 4 na toughness. 3? Jeśli 3, to 3 razy. Toughness 3, tak jest. 3 rany, bez AP. Wszystkie save? Wszystkie wysejwowane. Następnie oddział eliminatorów strzeli do Changecastera. Namierzanie przez sierżanta. 2 strzały trafiające na 2 i raniące na 2. 5 wbijają mortale, więc już jest 1 mortal i 2 savey. Zasejwowane. Więc po prostu 1 mortal. Następnie Fejros strzeli w Exalted Flamera, bo tylko go widzi. Nie było ruchu, więc na 2+. Siła 5 na toughness 4. Na 3+ z przerzutem 1 2 razy. Wybronione?
I muszę troszkę pomierzyć i wrócimy za chwilę. Oddział intercesorów z Stalker Bolt Rifle. 3 widzi Changecastera, 4 widzi tylko Exalted Flamera. Pharos ze swojej zdolności daje im Ballistic Skill 2+, więc 3 w Changecastera na 2+, bo się nie ruszyli. Siła 4 na toughness 4 na czwórkach z przerzutem 1, 2 razy na 3. Więc 3 razy. Każdy to 2 damage'a. To wystarczy? Jest martwy? I 4 pociski w Exalted Flamera, trafiające na dwójkach, więc 2. Trafię 4. Z przerzutem z 1. Leftenanta 1. Wybroniony. Wybroniony. Venerable Dreadnought strzeli do Exalted Flamera, bo ma go w zasięgu. Na dwójkach, gdyż się nie ruszył. Siła 7 na toughness 4 na trójkach. 4 razy. Każdy to 2 damage'a. Wystarczy. Martwy. Tak, oto demoni pomiot został zmieciony. Kolejne zwycięstwo na koncie Imperium i kolejny powód, gdy ludzie nie chcą grać z moimi archencami. Dzięki. Ostateczny wynik to około 20 do 12. Plus ewentualne punkty, które mogłem zeskorować w następnej turze, ale szczerze powiedziawszy nikomu się już nie chce tego liczyć.